Staw łokciowy zaczynamy sobie badać od przodu i tu widzimy, przykładamy sondę poprzecznie, widzimy dalszy koniec kości ramiennej, chrząstkę stawową, bloczka kości ramiennej i główki. To samo możemy ocenić sobie w przekroju podłużnym. Tu widzimy okolice stawu ramienno-łokciowego, bloczek kości ramiennej i przesuwając bardziej bocznie staw ramienno-promieniowy. Widzimy główkę kości ramiennej, głowę kości promieniowej, chrząstka główki kości ramiennej, torba stawowa. Od przodu możemy sobie powierzchownie do stawu uwidocznić mięsień ramienny i jego przyczep do kości łokciowej. Tu na zatrzymanym obrazie widzimy przyczep mięśnia ramiennego w kierunku bocznym. Widzimy tu przekrój przez dystalne ścięgno mięśnia dwugłowego i okolice przyczepu tego ścięgna do kości promieniowej. Od boku oceniamy sobie przyczep, wspólny przyczep prostowników do nadkłykcia kości ramiennej, miejsce częstszej patologii w okolicy stawu łokciowego, entezopatii przyczepu, czyli tak zwanego łokcia tenisisty. To oczywiście prawidłowy wygląd. W przypadku choroby będziemy widzieli tu pogrubienie i obniżenie echogeniczności przyczepiających się ścięgien. Wiadomo, że choroba dotyczy prostownika promieniowego krótkiego, ale nie jest to proste zawsze sobie odróżnić. Oczywiście, kiedy mamy patologię, również próbujemy ocenić przepływ w badaniu Pawel-Dopplera. Tu poza drobnymi artefaktami zwiększonego przepływu oczywiście nie widać. Ku tyłowi możemy ocenić przyczep ścięgna mięśnia trójgłowego ramienia do wyrostka łokciowego kości łokciowej. Tylny zachyłek stawu. Następnie po stronie przyśrodkowej oceniamy przyczep wspólny przyczep zginaczy przedramienia do nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej. I tu widzimy ten przyczep. Tu również możemy sobie uwidocznić, tak jak w tym momencie, zadło poboczne przyśrodkowe, ramienno-łokciowe. W zasadzie widzimy dobrze w USG jego najgrubszą środkową część. W okolicy stawu ramiennego, łokciowego możemy ocenić sobie nerwy. I tu widzimy przekrój poprzeczny przez nerw promieniowy, okolice podziału nerwu na gałązkę powierzchowną i głęboką, dającą początek nerwowi międzykostnemu tylnemu. Tu dobrze widać miejsce podziału nerwu. Po stronie przyśrodkowej wzdłuż tętnicy ramiennej widoczny nerw pośrodkowy. Oczywiście każdą z tych struktur możemy oglądać w przekroju
poprzecznym, jak i podłużnym. Tu możemy prześledzić sobie przebieg nerwu, zarówno w kierunku dystalnym, jak i proksymalnym. I tu przekrój podłużny nerwu, miejsce, gdzie wnika między biegłowy mięśnia nawrotnego obłego, to część proksymalna. Mówiąc o nerwach, wiadomo, w okolicy stawu łokciowego najczęściej dochodzi do patologii neuropatii uciskowej nerwu łokciowego. Tu widzimy nerw łokciowy w bruździe nerwu łokciowego w przekroju poprzecznym. W przypadku ucisku nerwu w bruździe jest on zwykle obrzęknięty, gdyż najczęstszym miejscem jego ucisku to więza dwuozborna, czyli cienka błona łącząca obie głowy zginacza łokciowego nadgarstka. Oczywiście możemy również sobie próbować. Powinniśmy sobie ocenić ten nerw również w trakcie badania czynnościowego, zginania, prostowania, aby ocenić jego stabilność. A tu mamy przekrój podłużny przez nerw łokciowy.